W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o Odilo Globocniku. W czasie II wojny światowej szefie SS i policji w dystrykcie lubelskim w okupowanej Polsce. Ten hitlerowski zbrodniarz miał na swoim koncie ponad 1 000 000 ofiar. Gdyby istniał ranking największych zbrodniarzy II wojny światowej, to na pewno Odilo Globocnik, szef SS i policji na Lubelszczyźnie, byłby na samym szczycie tego rankingu. Na jego koncie znalazło się bowiem ponad 1 000 000 ofiar, które z jego rozkazów zostały zamordowane. Wśród ofiar Globocnika byli przede wszystkim Żydzi, ale jego ofiarami byli również Polacy i przedstawiciele innych narodowości. Globocnik to prawdziwy arcymistrz niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej. Urodził się w 1904 roku w Trieście, w rodzinie oficera austro-węgierskiej armii. To dlatego wstąpił do niej, zamierzając kontynuować rodzinną tradycję. Ale jego karierę wojskową przerwała I wojna światowa, w wyniku której nastąpił rozpad Austro-Węgier. W rezultacie tego rodzina Globocników musiała przenieść się do rodzinnej Austrii, a on sam zmuszony został do zmiany swoich życiowych planów. Rozpoczął wówczas studia techniczne, po ukończeniu których podjął pracę w firmie budowlanej. Gdy na politycznej scenie pojawiła się NSDAP, która miała również wielu swoich zwolenników w Austrii, Globocnik zaczął się wówczas interesować polityką. Jednak dopiero w marcu 1931 roku zdecydował się wstąpić do partii Adolfa Hitlera. W NSDAP powierzono Globocnikowi zadania związane z organizowaniem partyjnej propagandy. Jego zaangażowanie w tą działalność zaowocowało awansem. W 1933 roku został zastępcą Gauleitera Carinti. W 1934 roku wstąpił do SS, licząc na to, że ta jeszcze bardziej ułatwi mu karierę, o którą zaczął wówczas zabiegać. Jego zaangażowanie w zorganizowanie Anschlussu Austrii do III Rzeszy zostało dostrzeżone przez samego Heinricha Himmlera, dzięki poparciu którego w maju 1938 roku powierzono mu stanowisko Gauleitera Wiednia. Globocnik zasłynął wówczas ze zorganizowania wiedeńskiej Nocy Kryształowej, w czasie której zdemolowano żydowskie sklepy i synagogi oraz aresztowano prawie 7 000 Żydów, których wysłano do obozów. Ale potem Globocnik został oskarżony o sprzeniewierzenie partyjnych funduszy i odwołany z pełnionego stanowiska. Nowy rozdział w karierze Globocnika zaczął się w listopadzie 1939 roku, gdy Heinrich Himmler mianował go dowódcą SS i policji w dystrykcie lubelskim w okupowanej przez Niemców Polsce. Dla Globocnika nowe stanowisko było okazją do odbudowania swojej pozycji w nazistowskich strukturach. Od początku swojego urzędowania w Lublinie Globocnik interesował się najbardziej 2 sprawami. Pierwszą z nich była sprawa germanizacji Lubelszczyzny, która, jak planowano, miała stać się częścią tzw. niemieckiej przestrzeni życiowej na wschodzie. Drugą sprawą była kwestia żydowska. Zacznijmy od sprawy germanizacji Lubelszczyzny i włączenia jej do niemieckiej przestrzeni życiowej na wschodzie. Przymiarki do realizacji tego zadania Globocnik podjął już w listopadzie 1941 roku, kiedy z jego polecenia wysiedlono mieszkańców 7 zamojskich wiosek, a w ich miejsce sprowadzono niemieckich
osadników. Ale było to jedynie preludium do niemieckiej akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie, która zaczęła się dokładnie w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku. To właśnie wtedy siły podległe Globocnikowi przystąpiły do wysiedlania ludności Zamojszczyzny według zaplanowanego scenariusza. Spędzonych ludzi wieziono do obozów przejściowych, w których dokonywano ich selekcji według 4 kategorii. Zaliczonych do pierwszej i drugiej kategorii kierowano do obozu przejściowego w Łodzi, gdzie po kolejnej selekcji mogli zostać skierowani do ośrodków w III Rzeszy celem zniemczenia. Zaliczonych do kategorii trzeciej uznawano za nadające się do pracy fizycznej na rzecz III Rzeszy. Z kolei zaliczonych do kategorii czwartej kierowano do obozów koncentracyjnych. Łącznie niemieckie wysiedlenia na Zamojszczyźnie objęły 294 wsie, w których mieszkało prawie 110 000 ludzi. Ich dramat jest trudny do opisania. W trakcie wysiedleń dochodziło do potwornych mordów. Wsie, w których dochodziło do oporu mieszkańców, były pacyfikowane bądź doszczętnie palone. Grupowe egzekucje były na porządku dziennym. Część deportowanych zmarła w czasie transportu do miejsc docelowych z głodu i zimna. Taki los spotkał prawie 30 000 zamojskich dzieci, które znalazły się wśród wysiedlonych. W tym przypadku okrutną zbrodnią było również ich wywiezienie i zgermanizowanie, co objęło kilkanaście tysięcy z nich. Tylko około 800 z zamojskich dzieci zdołało po wojnie wrócić do swoich biologicznych rodziców. To właśnie Odilo Globocnik był tym, który stał za dramatem wysiedlanych przez Niemców mieszkańców zamojskich wiosek. Uwagę Globocnika jeszcze bardziej przyciągała kwestia żydowska. Gdy w styczniu 1942 roku podczas konferencji w Wannsee zapadła decyzja o jej ostatecznym rozwiązaniu, stało się jasne, że okupowana Polska będzie najważniejszym polem tej operacji. I dlatego Heinrich Himmler postanowił powierzyć prowadzenie tej operacji swojemu zaufanemu, Odilo Globocnikowi. Operacji nadano kryptonim Reinhard na cześć zabitego w czerwcu 1942 roku Reinharda Heydricha, protektora Czech i Moraw. Głównym celem operacji Reinhard miała być nie tylko zagłada Żydów, ale i grabież ich mienia. Żydów zwożono do usytuowanych na Lubelszczyźnie obozów zagłady w zatłoczonych wagonach towarowych. Przybyłym do obozów Żydom kazano deponować kosztowności i odzież, a następnie kierowano ich do komór gazowych pod pretekstem kąpieli i dezynfekcji. Następnie zagazowywano ich w ciągu 10-20 minut przy użyciu gazu spalinowego, a potem znacznie bardziej wydajnego w zabijaniu cyklonu B. Po zagazowaniu ofiarom wyrywano złote i srebrne zęby, a potem grzebano ich ciała w wielkich dołach lub palono. Ta zorganizowana przez Globocnika maszyna śmierci funkcjonowała bardzo wydajnie. W ciągu kilkunastu miesięcy trwania operacji Reinhard, czyli od marca 1942 roku do jesieni 1943 roku, uśmierconych zostało ponad 1 000 000 Żydów. Nie tylko tych, którzy zamieszkiwali generalną gubernię, ale także tych, których przywieziono z innych okupowanych przez Niemcy krajów. Hermann Höffle, prawa ręka Globocnika i szef sztabu operacji Reinhard, w styczniu 1943 roku wysłał telegram do Adolfa Eichmanna, głównego koordynatora planu zagłady.
Z tego telegramu wynikało, że do 31 grudnia 1942 roku w 4 głównych obozach operacji Reinhardt, czyli w obozach w Bełżcu, Sobiborze, Treblince i Majdanku, zamordowano łącznie 1 274 166 osób. Co ciekawe, telegram Hefflego został przechwycony przez Brytyjczyków, a z jego treścią zapoznano członków brytyjskiego rządu. Ale równie imponująco przedstawiały się sukcesy finansowe operacji Reinhardt. W szczegółowym sprawozdaniu na ten temat Globocnik komunikował, że łączne zyski z operacji osiągnęły kwotę 178 700 000 niemieckich marek. Globocnik przechwalał się w sprawozdaniu, że ta kwota może być nawet większa, bo przy wycenie zagarniętego Żydom majątku przyjęto ich najniższe rynkowe wyceny. Pomimo tych rezultatów Globocnik został odwołany ze swojej funkcji i to zanim jeszcze operacja Reinhardt dobiegła ostatecznego końca. Nieoficjalnym powodem tego odwołania miało być to, że część pozyskanych w czasie tej operacji środków finansowych trafiła do kieszeni jego i jego najbliższych współpracowników. Czy tak rzeczywiście było? Tego do końca nie wiemy, ale wydaje się to być wielce prawdopodobne. W każdym razie we wrześniu 1943 roku wysłano Globocnika do Triestu, gdzie objął stanowisko dowódcy SS i policji. Tam skupił się na zwalczaniu włoskiej i jugosławiańskiej partyzantki oraz na dalszej eksterminacji Żydów. Urządzał kolejne łapanki na Żydów, a następnie wysyłał ich do Auschwitz i innych obozów zagłady. Tak było do wiosny 1945 roku, gdy nastąpiło całkowite załamanie niemieckiego frontu we Włoszech i na Bałkanach. Globocnik ewakuował się wówczas do Klagenfurtu. Gdy wojna dobiegła końca, przez jakiś czas ukrywał się w górskiej, leśnej chacie. Jednak 30 maja 1945 roku wpadł w ręce Brytyjczyków. Gdy ci zidentyfikowali go jako poszukiwanego zbrodniarza, przegryzł ampułkę z cyjankiem, tak samo jak zrobił to jego szef Heinrich Himmler. Można postawić pytanie, czy gdyby udało się Globocnikowi przetrwać te pierwsze powojenne miesiące, uratowałby swoje życie. Obserwując losy wielu niemieckich zbrodniarzy po zakończeniu II wojny światowej, wydaje się to wielce prawdopodobne. Temu scenariuszowi na pewno sprzyjała zimna wojna pomiędzy Zachodem i Sowietami oraz powojenna polityka obu niemieckich republik, które nie chciały karać zbrodniarzy z SS, bo oni również mogli przyczynić się do ich dobrobytu. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, jak Kreml traktuje historię i dlaczego tak chętnie lubi się nią posługiwać w relacjach pomiędzy państwami i narodami. Dowiecie się, czy jest to historia zgodna z faktami i jakie ma ona znaczenie w rosyjskiej polityce. Ten film zatytułowałem Historia według Kremla. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za Państwa liczne komentarze moich filmów oraz wpłaty. Gorące podziękowania składam Jus Memoriae, czyli prawo pamięci, oraz zarządowi regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie, mecenasom mojego kanału. Misją Jus Memoriae jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system
i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wyznawane wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.